Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Już pewnie poznajecie miejsce, tak? Miejsce jesteśmy na Ambonie, jest zasiadka. Dzisiaj w ogóle zwariowany dzień, trochę Wam opowiem o sytuacji, która mnie ostatnio spotkała na imprezie takiej rodzinnej. No i nie minęło chyba 3 dni po tej imprezie, spotkałem mnie znów zupełnie inną osobą. Mam tu na myśli wegetarian, ale to na spokojnie Wam powiem. No i co? Dzisiaj jakiś naprawdę dzień świra, że tak powiem. Rano strzelnica, pojechałem na strzelnicę, reaktywowałem swoją R8, jedną z poprzednich, które mam. Słuchajcie, zaraz sobie tutaj poskładam wszystko, teraz Wam pokażę. Reaktywowałem sobie R8 w plastiku, wersja profesjonal, z bardzo poczciwym, moim ulubioną optyką, z Zeissem Varipointem 312-56. Jak widzicie, owinięty taśmą, pewnie niektórzy się już domyślają czemu. Jeszcze nawet nie załadowałem go puściutki, więc muszę sobie załadować. Dzisiaj amunicję wziąłem, więc spokojnie. Ale muszę Wam opowiedzieć po kolei, jak to się stało. Jak dochodziłem do Ambony, to już jelenie były. Słuchajcie, 2 łanie były. No poszły oczywiście. Nie, kamera była w plecaku, wszystko było w plecaku, więc czmychły do lasu. Pokrótce tak, jestem na Ambonie, na tej, gdzie kręciliśmy odcinek, co strzeliłem dzika, co niektórzy tu myśleli, że kulochwytu nie ma. Nigdy tu w życiu nie byli. Strzał z Ambony w dół, no ale cóż, niech tam będzie. To lubię takich asów internetowych, to oni są najlepsi. Jedyne co osiągnęli to 4. piętro w mieście, w bloku bez windy, to tak szczyt tego. Ale dobra. Odnośnie tego dnia, słuchajcie, rano, dzisiaj sobota w ogóle, rano wstałem, ogarnąłem się, wziąłem zabawki, sporo tych zabawek, a w zasadzie tylko jedną broń, pojechałem na strzelnicę. R8, którą Wam pokazałem przed chwilką, tam kaliber 308, lufa 52 cm, ta krótsza, założyłem na nią Zeissa Varipointa 312-56, Przystrzelałem z tłumnikiem i bez tłumnika, właśnie na lufie 52 przy amunicji RWS-a Short Life. Różnica między z tłumnikiem a bez tłumnika to jest 3-4 cm tylko, więc pasuje mi to bardzo. Dlatego, że mamy dziki sanitarne jeszcze, więc będziemy mogli tego tłumnika normalnie używać. W dalszej części tego odcinka już Wam zapowiem. Zobaczycie, w jaki sposób ja czyszczę tłumnik, jak ja to robię, bo wiele osób mnie pyta, jak to robić, czy czego używasz do czyszczenia tłumnika. Ja Wam pokażę, jak ja to robię, czy ja to robię dobrze. Nie wiem, ocencie sami. W moim przypadku się sprawdza i działa. No co dalej na ten sztucer? No na ten sztucer owinąłem taśmą izolacyjną, no bo już mam, że tak powiem, wychodzę do przodu, już nie chcę Wam odpisywać, że w końcu będzie. Tak, będziemy robić dzisiaj w nocy test Parda 007 SPLRF. O, dokładnie tak. Parda, którego dystrybutorem jest tylko jest firma taniopolowanie.pl i chłopaki mi przysłali, u nas w sklepie już jest dostępny oczywiście, więc dzisiaj go bierzemy na test. Czy ten test wyjdzie? Nie wiem, dlatego że jest lekka mgła, się zaczyna robić. Zresztą nie wiem, w kamerze tego nie widać, ale z przodu widzę, że się robi lekka mgiełka. To by było na początek, więc testujemy tego Parda. Później założyłem na to nasadkę Cheetah od Hika i sprawdziłem, jak to strzela. Strzela tak samo z nasadką, jak i bez nasadki. Więc Cheetah już była, że tak powiem, w jednym z odcinków z pierwszych, gdzie polowaliśmy dzika. Byliśmy z Mariuszem, więc tam zrobiliśmy jej taki test. Zdała go na 5 z plusem, nawet na 5 z plusem, bo jak doświadczyłem Noxarem, to było dużo lepiej, i Noxary już są dostępne, jakby ktoś pytał, to Noxary już mamy, więc zobaczycie w akcji Parda 940 LRF z Noxarem i zobaczycie Cheetah z Noxarem i kolejnym urządzeniem, które przestrzelałem, to Pulsar Thermion Duo, czyli mamy w nim lunetę termowizyjną i lunetę dzienną. Osobiście to mi to tak średnio pasuje, to zestawienie. Dlaczego? Dlatego, że co my w dzień mamy strzelać? No w dzień nie możemy polować z tej lunety praktycznie na nic. Możemy po zmroku polować z termo, tak? A w dzień, nie wiem, podoba mi się gabaryt, trochę go zmniejszyli, tego Pulsara, ale o tym zrobimy osobny odcinek. Kolejną rzeczą, którą przystrzelałem na niego, to słuchajcie, Holo od Infireya, Holo 25, czyli kolimator
z powiększeniem od 1 do 4, z powiększeniem kolimator termowizyjny i tym jestem najbardziej zajarany. Od razu Wam powiem, to jest coś, co na zboża, na ten okres, na nocne polowanie, gdzie będziemy strzelać dziki, powiedzmy ja w nocy do 100 metrów strzelam, rzadko strzelam dalej. Rewelacja, po prostu rewelacja. Często w nocy nawet mi się zdarza strzelać na 50-60 metrów, no po prostu wręcz idealne. A czemu? Bo jest małe, bo jest lekkie, dlatego też syntetyk. Miałem go wrzucić w osadę karbonową, tą lufę i poprzemieniać to wszystko, ale mówię, biorę tego woła roboczego i niech hula na tym. No więc przestrzelaliśmy to holo na niego, przestrzelaliśmy tego pulsara, przestrzelaliśmy parda, to nie musiałem przestrzeliwać. Cheatę sobie przestrzelałem. No i kolejną celownikiem, który wszedł w końcu taki jakbym chciał, chociaż jedną rzecz bym tam zmienił, no to nowy DS35 bez iluminatora i bez dalmierza, ale z iluminatorem, z Noxarem. Uchwyt od Hika, taki specjalny, który przychodzi na lunetę i na iluminator. Rewelacja, przystrzelane wszystko, można w zapałki strzelać, więc powiem Wam, że postrzelałem dzisiaj na tej strzelnicy, poprzekładałem tego sprzętu, więc wróciłem, no i co dalej? No i wróciłem z tej strzelnicy, musiałem do pracy jeszcze zajechać, byłem chwilę w robocie, przyjechałem do domu, no i trzeba było raport nagrać, więc żeby raport nagrać w ogóle wszystko w proszku, więc trzeba było go przygotować, więc siadłem do kompa, no i zbieranie informacji, no bo raport jutro, sobota, godzina 14 czy 15, a ja jeszcze nie mam nic po prostu. Przyjechał Michał, zaczęliśmy nagrywać, wysypał się plik. Po prostu nie wiem, Michał mówi, że spróbuje odzyskać ten plik, ma jakiś tam program do odzyskiwania tych plików, więc może mu się to uda. No ale co dalej? No plik się wysypał, dograliśmy ten raport, nie wiem, pojechał go składać, nie wiem, jeszcze informacji nie mam. W końcu się ogarnąłem, pozbierałem, dzisiaj zebrałem 3 zabawki, te nocne i będziemy robić osobny odcinek. Tylko teraz w tym odcinku nie zobaczycie, odnośnie czyszczenia tłumnika z mojej strony, jak ja to robię. Natomiast same odcinki ze sprzętem Nocto i termowizyjnym, no to będą się ukazywały sukcesywnie w późniejszym terminie. A dzisiaj w ogóle jeszcze jedna rzecz, którą Wam muszę powiedzieć, to polujemy dzisiaj do rana. Tak, bo dzisiaj teraz sobie zasiadłem na zasiadkę, chcę trochę odpocząć, posiedzieć, nagrać materiał, normalny odcinek, tak jak to z tych zasiadkowych moich te odcinki wychodzą lepsze lub gorsze, jednym się podobają, drugim się nie podobają. Następnie umówiłem się z Mariuszem, więc pojedziemy w nocy robić testy przynajmniej tego parda z LRF-em i być może cheaty. To zrobimy. Później po tym wszystkim z Michałem jestem umówiony, 3:30 rano, moi drodzy, idziemy zapolować na dziki. Ponieważ wiem, gdzie dziki wychodzą, wiemy, gdzie wracają, no i tam sobie się na nie zaczeimy, trochę pochodzimy po lesie i tak myślę, rozmyślam, cały czas chodzi mi to po głowie, czy nie zrobić, nie spróbować zrobić odcinka na dziki z dubeltówką. No zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Jestem z tego, no spróbujemy, tak? Mniej więcej już mam je rozgryzione. No i trzeba by z dubeltówką spróbować zapolować, bo tam ktoś wpisał już w komentarzu, że chciałby, żeby taki odcinek się powtórzył. No to by było chyba na tyle z tego wszystkiego. Nie wiem, czy coś jeszcze mam Wam tutaj do powiedzenia na razie. No nic, słuchajcie, załaduję sobie tą broń, odpocznę, chwilę posiedzę. Jak się zwierz pokaże, to do Was wrócę, a jak się nie pokaże, to i tak wrócę. Pogadamy na temat tych wegetarian, no bo w pewnym sensie zacząłem ich rozumieć. A jak do tego doszło, to dowiecie się za chwilę. Idę się załadować i widzimy się za chwilkę. Przestawiłem trochę kamerę w drugą stronę, żeby mi słońce tak nie raziło. No i siedzę i sobie tak patrzę. Powiem Wam, że na razie nie ma żywej duszy. Ale jeszcze czas. Godzina 19:34. Więc jeszcze spokojnie. Myślę, że na dziki jeszcze chwilę czasu mamy. Strasznie parno u mnie jest dzisiaj, tak w końcu takie czuć, że jest ciepłe powietrze. Ten wiatr jest taki, już nie ma takiego ziąbu. Zobaczymy rano, mam nadzieję, że nie będzie mgły. Bierzemy się z Michałem, trochę pochodzimy, pospacerujemy, a w nocy pojeździmy z Mariuszem. Ale nie wiem, powiem Wam, później na drugi dzień to ja nie do życia jestem, muszę odsypiać. No ale tak już postanowiliśmy, to tak będziemy polować. Wracamy do tematu wegetarian, bo zacząłem
pewnym sensie tych ludzi rozumieć. Jak Wam wspomniałem, miałem taką małą, nie spinę, może wymianę zdań. Jedna dziewczyna ode mnie z rodziny, kuzynka moja, no bardzo bliska, najbliższa, od 2 lat nie je mięsa. I zapytałem, co jest powodem tego, że Ty nie jesz mięsa? Czy to są powody ideologiczne, czy to przestało Ci smakować, nie jesz, bo po prostu nie? No to powiedziała mi krótko, że jakość przemysłowego mięsa, hodowlanego mięsa, ogólnie dostępnego dla ludzi w sklepach jest katastrofalnie zła. No i no trudno się nie zgodzić. Nie wiem, minęło 3-4 dni. Znów się miałem okazję spotkać zupełnie osobą obcą, która też przestała jeść mięso z tego właśnie powodu. No i teraz wracając do tego tematu, no ja ich zacząłem rozumieć. Tylko gdzie tu w tym wszystkim łowiectwo? No, powiem Wam, że no, w samym centrum tej sprawy. Dlaczego? Dlatego, że po takich większych przemyśleniach no oni mają rację. Jeżeli dzisiaj mam znajomych rolników, mam znajomych hodowców, producentów trzody chlewnej, świnia, czyli tucznik, która trafia na Wasze stoły, trafia na stoły normalnych ludzi w formie szynki, w formie schabowego, w formie gulaszu, w formie mielonego i tak dalej. Od momentu, kiedy się urodzi, ona potrzebuje 3,5 miesiąca, żeby osiągnąć tą wagę tucznika. Waga tucznika, ja teraz nie pamiętam, ale to jest chyba między 110 a 130 kg, czy 140, nieważne. No ale 3,5 miesiąca. Słuchajcie, rodzi się prosiak, rolnik kupuje prosięta albo kupuje sobie maciorema, która mu się wyprosi i ma tych prosiaków, nie wiem, 12, no to po 3,5 miesiącach do 4 miesięcy maksymalnie od narodzin ta świnia jest gotowa do zabicia i trafia w formie kiełbasy, czy w formie szynki, czy obojętnie w jakiej formie trafia na Wasz stół. No nie jest to normalne, dlatego że ona, żeby rosnąć w tak szybkim tempie, jest systematycznie karmiona i sukcesywnie przede wszystkim jest karmiona paszą, normalną paszą, która zawiera elementy, jakieś hormony wzrostu, antybiotyki. Dlaczego? Dlatego, żeby przede wszystkim ta świnia rosła szybko, żeby nie chorowała, no bo jak choruje, to są koszty, tak? Więc rolnik, hodowca, rolnik, to można mówić różnie. No rolnik to można być rolnikiem, można uprawiać zboże, można być rolnikiem, hodować drób, hodować świnie, być producentem mleka. No tutaj rolnik to jest bardzo ogólne pojęcie, ale można być tym hodowcą, tak? No to jeżeli się hoduje i ta świnia Wam zachoruje, nie wiem, jak ma miesiąc, no to macie koszty. Musicie do weterynarza przyjść. Weterynarz do Was przyjeżdża, przypisuje lekarstwa, to wszystko kosztuje, wizyta, lekarstwo. No Wy tą świnię docelowo chcecie sprzedać, chcecie zarobić na tym, tak? Więc trzeba karmić tak, żeby ta świnia nie chorowała. Trzeba karmić tak, żeby jak najkrócej u nas w chlewie była. W momencie, kiedy ona jest, im szybciej się jej pozbędziemy, tym szybciej zarobimy. No przecież to jest proste i logiczne, jak budowa cepa. No więc produkcja im krócej, im szybciej, tym lepiej. Tym bardziej ekonomicznie. No to tak samo, nie wiem, można od świni przejść na przykład do kurczaka. No to taki broiler to ponad 4 tygodnie. Od momentu, kiedy się wykluje, do momentu, kiedy kupujecie porcję rosołową. No to tak abstrahując od tego, to ja się tym ludziom nie dziwię, że oni takiego mięsa nie chcą jeść. Nie tak dawno, wiecie, kupiłem borniaka, zacząłem coś tam wędzić i ze znajomym ostatnio rozmawiam i mówi, wiesz, jak kupię tuszę dzika w kole, ja sobie ją oskuruję, obielę ją, poporcjuję i wędzę szynkę. I on często gęsto waży te szynki. Stara się robić takie szynki w granicach 60-70 deko. Wkłada do borniaka, wędzi i na przykład szynkę 70 deko wyciąga z borniaka i ona waży 60. A mówi, a wiesz, jak kupię taką wieprzowinę w sklepie i wędzę na przykład szynkę czy boczek, nieważne, i waży to przykładowo 60 deko,
wkładam do borniaka, wyciągam 35. Tam jest sama woda. To mięso jest nabite wodą po prostu. No i teraz tak szukam tego punktu zaczepnego, dlaczego osoby przechodzą na wegetarianizm, a nie przechodzą na dziczyznę, która nie ma antybiotyków, która nie jest karmiona paszą. Z tej ambony kręciłem dla Was odcinek. Upolowaliśmy dzika. Ja tak mówię, upolowaliśmy. Byłem sam, ale tak naprawdę z Wami. Pokazałem Wam to. Strzeliliśmy tego dzika. Dzik pięknie strzelony, za łopatkę, wyfarbowany. No widzieliście, poszedł te 50 metrów, czy tam 70, nieważne. Wyciągnęliśmy go na pole. Akurat Krystian mi pomógł. Pojechałem z nim do punktu skupu. Punkt skupu to jest nasza chłodnia kołowa. Powiesiłem go na wadze. Dzik ważył 46 kg. Ten dzik miał rok i 3 miesiące. Ja tak zakładam, że to był prawidłowo urodzony warchlak z zeszłego roku. Urodził się powiedzmy luty, marzec. W tej chwili osiągnął 46 kg. To świnia jakby miała rosnąć 46 kg w 15 miesięcy, to byłoby w ogóle abstrakcyjnie nieopłacalne. To nikt by tego nie trzymał, nikt by tego nie hodował. Natomiast ten dzik nie dostawał antybiotyków, on nie dostawał paszy. Jedyne co my mu dostarczamy, myśliwi, to na przykład sól. Resztę ma na polach. Wiadomo, że on nie żeruje cały rok na polach. Bo co ma na tych polach jeść? W grudniu, w styczniu, co on tu ma jeść? On idzie do lasu, on je żołędzie, bukiew. No je to, co mu da natura. Więc tutaj punkt zaczepny powinien być w edukacji ludzi. No jeżeli ludzie by zobaczyli, że my myśliwi jesteśmy dostarczycielem, to jest brzydkie słowo, ale jesteśmy dostarczycielem najzdrowszego mięsa, jakie jest. Uważam, no nie ma bardziej zdrowego mięsa. Jeżeli jest, to mi napiszcie jakie. Najbardziej zdrowego mięsa, jakie tylko może być. Dziczyzny, i tu mam na myśli dzika, mam na myśli dziką kaczkę, mam na myśli bażanta, mam na myśli gołębia grzywacza, mam na myśli sarnę, jelenia, daniela, muflona, po prostu no wszystko to, na co polujemy, zająca. No to no można to od kół kupić w sprzedaży bezpośredniej. No i tutaj jest znowu kolejny kamyczek do ogródka odnośnie tego, żeby zmienić przepisy. No już ta sprzedaż bezpośrednia ruszyła w Polsce, ruszyła i to dobrze. Naprawdę się to kręci. Dużo osób dziczyznę kupuje. Ale ja wiem, że wielu klientom jest problem w tym, żeby kupić tuszę dzika, nawet tego, co ja strzeliłem, 46 kg, bo jest to tusza w skórze. Trzeba zrobić wszystko, żeby przepisy się zmieniły, żebyśmy mogli sprzedawać półtusze, a nawet ćwiartki. Ja nie pomijam temat wyrobów, no bo wyroby to jest kwestia dyskusyjna, ale na przykład półtusze czy ćwiartki, no myślę, że wiele kół podjęłoby rękawice. U mnie w kole są chłopaki z firmy Vacuum Global, która produkuje takie przydomowe masarnie. Myślę, że koła by w to poszły. Naprawdę. Byłby z tego inny pieniądz dla kół. No idą naprawdę ciężkie czasy. Naprawdę ciężkie czasy. Ja gdzieś czytałem artykuł, mi się przewinął przez internet, że w Niemczech jest boom na dziczyznę, no bo normalne mięso drożeje. No jak ma nie drożeć? Prąd do góry, inflacja. Słuchajcie, pasze, zboże, wszystko do góry, a dziczyzna mniej więcej utrzymuje się na tym samym poziomie i ludzie tam na zachodzie zaczynają coraz częściej sięgać po nią. Więc tutaj w przypadku, jakbyśmy mieli możliwość sprzedawania półtusz, nie wiem, można zatrudnić w kole pracownika, który oskuruje i sprzedajemy półtusze dzika, półtusze sarny, półtusze jelenia. No, ja tu widzę no, potencjał ogromny, tak? Mało tego, no, to jest najlepsze jakościowo mięso. Nawet możemy wrócić do ryb. Gdzieś też tam mi się w internecie przewinęło, że w tej chwili hoduje się łososie w farmach. Się mówi pięknie, tam jest napisane na pudełkach łosoś norweski, taki. To jest wszystko hodowane, karmione paszą. Karpia, którego kupujecie na Wigilię, kupujecie go z gospodarstwa rybackiego, wykarmionego na mączce rybnej, tak? Więc inaczej smakuje pstrąg. Ja też tutaj, mi czas pozwala, to gdzieś tam na ryby wyskoczę. Jak złowię takie pstrągi, słuchajcie, potokowe, na muchę, tutaj i jak gdzieś moja żona upiecze, to jest po prostu petarda. Nawet nie ma co porównywać do żadnego pstrąga kupowanego na hodowli. Tego tęczowego, takiego karmionego mączką rybną. To jest przepaść. No, nie wiem, mamy tą możliwość. My, myśliwi, że my mamy dostęp do tego mięsa cały czas. Ja sam teraz też biegam
bo chcę dzika do domu. W końcu mówię, muszę strzelić dzika do domu, bo już tam w zamrażarce jak podnoszę wieko, to widzę dno, więc muszę tego dziczka strzelić. No i ja wiem, co jem. A z drugiej strony zacząłem rozumieć tych ludzi. Zacząłem rozumieć, że oni nie chcą tego mięsa jeść. Ja się im nie dziwię. Dlatego teraz takie modne się stały przydomowe ogródki. Ludzie zamiast na przykład, jak kiedyś u mnie na terenie, gdzie mieszkam, to jest ogólnie bardzo dobra ziemia. Dużo jest drugiej klasy, trzeciej, czwartej, a czasami nawet jakieś tam kawałki pierwszej się trafiają. Ale ogólnie ta ziemia jest dosyć dobra. I kiedyś, pamiętam, chyba z 3 lata temu to było, była duża uprawa cebuli. I przejeżdżałem akurat autem, gdzie prowadzili oprysk tej cebuli. To była cebula, którą później gdzieś w warzywniaku sobie można kupić, tak? Słuchajcie, oprysk, który z dysz tego opryskiwacza szedł po prostu na tą cebulę, był tak intensywnego koloru żółtego, że ja nic bardziej intensywnego w kolorze żółci nie widziałem nigdy w życiu. Jaka tam chemia szła, ja nie mam pojęcia, się na tym nie znam. Ale jak popatrzę na to wszystko, to się w głowie nie mieści. Ja też mam koło domu ogródek, ja też mam truskawki. Ja też mamy swoje ziemniaki, mamy marchew, mamy tam te warzywa, wszystkie pomidory, ale ja w życiu nie miałem takich truskawek. A dzisiaj w warzywniaku jak byłem, to były takie truskawki. Bez chemii, bez nawozu. Więc stało się to tak popularne mocno. Ta zdrowa żywność, ale ona nie stała się jakby pod wpływem mody, moim zdaniem, tylko pod wpływem świadomości tego, że ludzie już nie chcą mieć tego chłamu. A jeżeli mówimy o warzywach, no to mogą wyhodować sami. Ci, co mają ogródki działkowe, to sobie jakoś tam radzą. Ale jeżeli chodzi o mięso, to od nas mogą je dostać przez cały rok. Bo ogródek to wiecie, przychodzi wiosna, sadzimy, lato, jesień, zbieramy, zima, co? No trzeba iść do sklepu. Natomiast z mięsem jest inaczej. Mamy zamrażarki, ludzie mają zamrażarki, mamy ten sezon na dziki cały rok. Bardzo długo mamy sezon na sarnę, później wchodzi jeleń, daniel. No mamy taką możliwość. No to powinniśmy to wykorzystać. Powinniśmy to... Tylko że mówię, no kto to ma zrobić w tym związku? No pytam się, kto to ma zrobić? Jak tu niektórzy wolą bardziej posłów na jakieś interwencje zapraszać, niż wziąć się do roboty. No bo... szkoda, już nie będę się uruchamiał, bo to szkoda moich nerwów, słuchajcie. Się uruchomię niepotrzebnie. Ale takie luźne przemyślenia. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. A nic, ja sobie siedzę dalej. No na razie to się tu nic nie dzieje, ale mam nadzieję, że jakiś zwierz nam tu wyjdzie. No też abstrahując, bo wy nie będziecie mówić, że znów ten sam teren i tak dalej. Ja tu uwielbiam polować. To jest taka... Lubię tą ambonę, strasznie ją lubię. Lubię ten rewir cały. Tu naprawdę nakręciłem dla was masę materiałów. To tutaj, no... I polowaliśmy tutaj razem wspólnie na jelenie. Polowaliśmy na dziki, na rogacze, na drapieżniki. No masę tu było materiałów nakręconych. Tu jest zwierz, tu jest ostoja. Ja tu lubię polować, bardzo lubię. Ten zwierz tu wychodzi szybko. No i każdy z was pewnie ma takie miejsca, ma ulubioną ambonę. Ja na przykład bardzo lubię te miejsca, gdzie wziąłem was na Śląsk, jak byłem w Koleknieja, w swoich rodzinnych stronach, gdzie wziąłem was tam na polowanie. No to właśnie te uroczysko, ta cała Trzeboń, ta mała łąka, duża łąka, lubię tam po prostu. No tak samo tutaj. Tu jak przychodzę, to wiem, że zawsze coś się tu dzieje. Nigdy nie było tak, żebym ja tu przyjechał. Tu nie chodzi o samo strzelanie. Bo ze strzelaniem to słuchajcie, to ja mogę... jakbym chciał, to po nocach mogę tu biegać i strzelać prawie codziennie dziki, ale ja nie chcę, po prostu nie chcę. Ale zawsze jak przychodzę, to zaobserwuję tu daniele, zaobserwuję tu jelenie, dziki, słuchajcie, no zawsze jakiegoś lisa, borsuka, wszystko tu można zobaczyć. Uwielbiam ten rewir i tu się naprawdę mi poluje świetnie. Więc na pewno powiem wam, że jutro rano też będziemy na tym rewirze, ale zupełnie z drugiej strony. Tam jeszcze nie byliśmy. Więc tam nakręcę wam jeszcze jeden materiał dla was z Michałem jutro rano, ale też będziemy na tym rewirze. Nie zmieniamy go. Dzisiaj polujemy do rana tutaj. Nigdzie się nie wybieramy. Teraz już naprawdę wracam, jak się zwierz pokaże. Mówiłem, że jak pokaże się zwierz, to do was wracam. Proszę. No i teraz pozostaje pytanie. Gdyby
był już sezon odstrzału na jelenie, łanie dwuletnie. Strzelalibyście tą łanię czy nie? Przypatrzcie się dobrze, bo tu macie piękny pogląd na to, czy byście moją strzelali, czy byście jej nie strzelali, zakładając, że oczywiście mieszkacie w województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim, opolskim i tam reszcie wymienionych. Ona już była u nas na filmie, także możecie, że tak powiem, napisać, w którym odcinku była, ale była. Że za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżam, to za każdym razem się coś dzieje. Za każdym razem, naprawdę. Tutaj zawsze zwierz uwielbia tą enklawę i często tu wychodzi. Ona pójdzie gdzieś dalej w pole, a my czekamy za kapitalnym rogaczem, albo za dzikami, albo za igieł. Nic więcej nam nie zostaje do wyboru. No i jest zwierzyna. Polowanie udane. Poczekamy. Jeszcze dobry czas. 20:15. Liczę na te dziki, że coś tu wejdzie. Dlatego, że tam z mojej lewej strony, tam daleko, 700-800 metrów, jest druga ostoja zwierzyny, w której bardzo często zalegają dziki. Ale tam kolega Krystian poszalał, strzelił chyba 2, więc tak sobie liczę, że przeszły tutaj. No ale żebym się nie przeliczył. Łania sobie powoli żeruje i idzie w prawą stronę. Nie chcę mu mówić głośno, bo usłyszy i ucieknie, a po co? Zresztą cały czas tu spogląda. Ale żre, spokojnie. I żeby nie było, przyjdzie sezon, ten odstrzału letniego, to sam sobie takiego jelenia, łanię zeszłoroczną strzelę. Dla mnie i dla mojej rodziny do domu. Na mięso. Do skupu nie oddaję. Takiego wspaniałego mięsa, młodego przede wszystkim. I abstrahując oczywiście do tego tematu wrócimy, ale powiem Wam jedno, że strzelanie takiej łani w okresie letnim, w sezonie, bo jesteśmy w województwie dolnośląskim, to nie jest żadne barbarzyństwo. Totalnie. Bo 25 lutego, albo nawet u nas to i w marcu, można legalnie strzelić ciele, a już 2 czy 3 miesiące później tego samego jelenia, który będzie już kalendarzowo, według kalendarza, nie według natury, według kalendarza, będzie zeszłoroczną łanią, już nie można. Taki absurd. Znaczy nie można. Można, tylko że wielu mówi, że to barbarzyństwo strzelać do łani, tylko że oni nie rozróżniają jednej rzeczy, bo nie czytają matoły. Tam jest napisane wyraźnie. Łanie dwuletnie. Rozumiecie? Do łanie dwuletnie. I tak samo, jakbyście strzelili
rogacza w kwietniu. Identycznie. Takie same konsekwencje przy strzeleniu łani 4, czy 5, czy 8-letniej w okresie letnim. Takie same konsekwencje, jakbyście strzelili rogacza 5 kwietnia. Identyczne. Po prostu czyste kłusownictwo. Więc taka jest różnica. Ci, co potrafią rozróżnić, niech potrafią. A niektórzy, jak słyszę, szczególnie myśliwych wiekowych, że to barbarzyństwo, a ci sami 3 miesiące wcześniej strzelali ciele i później się oblizywali, jakie to wspaniałe bitki z tego cielaka wyszły. A już 3 miesiące później, czy 4, to już nie wolno. Dobra, to tak gwoli ścisłości. Siedzimy, czekamy na dziki. Jak wam wspomniałem, że tu się dzieje, no to zobaczcie sami. Ambona, którą postawiłem nie tak dawno. Znaczy nie tak dawno, nie wiem ile ona ma, z 8 lat. Nie tak dawno ją remontowaliśmy. Widać nowe szczeble i piękna chmara wyszła. I zobaczcie, one żerują na nieużytku. Nie idą na pszenicę. Żerują sobie na nieużytku. Czyli na tym, gdzie nie ma chemii. O, tu będzie widać ładnie. Komuś się chce, niech policzy te jelenie. Patrzcie, jaki widok z ambony. Okej, tylko się ta ostrość pozmienia. Tu jest. Następna.
No i ta nasza chmara, która tutaj sobie żeruje. Patrzcie. O, znowu wychodzą. Czekajcie, muszę wrócić kamerą. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to, czemu tu lubię przychodzić. Naprawdę. Miejsce jest rewelacyjne. Czekajcie, bo znowu coś wychodzi. Następna Maja. Muszę trochę ciszej mówić, no bo one są ode mnie, nie wiem, ta najbliższa to jest jakieś 60 metrów no i nie chcę, żeby się spłoszyły, tak? Wychodzi następna, już wam pokazuję. Gdzie są dziki, ja się pytam. Zwierza moc. Jelenia naprawdę dużo. Ale to nie jest tak do końca, że tego jelenia tu jest tak dużo, bo po prostu jest. Nie, jego po prostu nie ma w lesie, bo tam go wilki wypchnęły tutaj. I taka prawda, że część tych jeleni po prostu z gór zeszła i jest w polach. I to nie jest tylko przypadłość jednego obwodu, gdzie ja tu jestem, tylko wszystkich dookoła polnych. Po prostu ten jeleń został wygoniony przez wilki. A jak widzieliście na odcinku, w którym nagraliśmy z Michałem wilki, to wilki też poszły za tymi jeleniami w pole. No i niestety tak to wygląda. Dzików nie ma, przynajmniej do tej pory. W zasadzie to jeszcze można byłoby z 20 minut posiedzieć pod kątem samego polowania, ale już na pewno nie pod kątem nagrywania tą kamerą, co mam dzisiaj, więc pakuję się i lecę do Mariusza. Będziemy testować nasadkę Parda NV007SP LRF z talmierzem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Poszukamy dzików na polach, gdzie głównie na polach, nie będziemy się w żaden las zapuszczać. Zostajemy na tym rewirze. Mariusz tu mieszka. Słuchajcie, najlepsze jest to, że Mariusz mieszka na tym rewirze. Więc podjadę po niego. Pojedziemy na uprawy, gdzie już są buraki posiane. Wzeszły, już ładnie wyrzędowiły się. I poszukamy dzików przy rzepakach, poszukamy dzików na starych buraczyskach, bo one bardzo intensywnie jeszcze buchtują. Teraz jak dojeżdżałem do ambony tutaj, to mijałem stare buraczysko po drodze i były świeże buchty, więc tam gdzieś dzików poszukamy, pochodzimy. Was zapraszam na materiał, ponieważ do tego materiału dokleję Wam materiał, jak ja czyszczę tłumnik, ponieważ wiele osób mnie o to pyta. Tam jest, jeszcze nie zrobiłem, ale jutro w ciągu dnia pokażę Wam, w jaki sposób ja tłumnik czyszczę. Nie uważam, inaczej. Uważam, że jest to sposób prawidłowy, natomiast czy są lepsze sposoby na czyszczenie tłumnika? Do tego to nie wiem. Nie rozkręcam bynajmniej, ale nie będę Wam zdradzał szczegółów, zobaczycie sami. Dobra, pakuję swoje gadżety do plecaka i lecimy nagrywać kolejny odcinek. A ja Wam mówię z łowiska Daszbur i zapraszam na te, nie wiem, tam 3-4 minuty wyjdzie do dodatkowego materiału, który zostanie doklejony do tego odcinka. Do zobaczenia. Tak jak Wam wspomniałem w odcinku, na początku, pokażę Wam, w jaki sposób ja czyszczę tłumnik. Co my tu mamy przed sobą, zaraz Wam wytłumaczę, aczkolwiek zrobimy tak, żeby było ładnie do filmu, a pokażę Wam, jak ja to robię. Akurat jest ten moment, kiedy nie ma mojej żony w domu i mamy taki oto fajny dzbanek do kompotu. Jak macie coś takiego, to możecie wykorzystać, a jak nie macie, to możecie sobie kupić i czyścić w tym tłumnik. Natomiast ja to wziąłem z szafki i nie będę tego zalewał, ale pokażę Wam, ja to mam dyżurną butelkę, którą tutaj naszykowałem i zaraz Wam, taką niekompletną, zaraz Wam powiem, jak ja to robię. Słuchajcie, co potrzebujecie? No oczywiście gwizdek.
Jak macie gwizdek, który przeleciało przez niego kilka kulek, no to warto go wyczyścić. Wiadomo, że tłumnik pochłania nam cały nagar, gazy, niedopalony proch i tak dalej. I to się gromadzi w tłumniku. Im więcej oddacie strzałów, tym sami już zauważycie, że każdy tłumnik będzie gorzej tłumił. To jest akurat Hausken, którego ja używam na kalibrze 223 i drugiego, którego używam Hauskena na kalibrze 308. O, nawet widać jaki brudny. Ten to nie był dawno czyszczony. Natomiast do kompletnego czyszczenia niektórzy, słuchajcie, bo jeszcze jest taka opcja, że niektórzy te tłumniki rozkręcają. Ja się w to nie bawię, nie chce mi się tego rozkręcać, więc mam po prostu, tak jak go fabryka skręciła, tak jest, ale Balistol wypuścił nam taki oto środek, to jest specjalny płyn do czyszczenia tłumików. O co w tym chodzi? To jest w pojemnikach półlitrowych, on kosztuje niecałe 80 zł i to nie jest jednorazowego użytku, że tak powiem. Ja swój płyn mniej więcej wykorzystuję 2-3-krotnie. Zaraz Wam pokażę, jak ja to robię. Natomiast ten płyn możecie oczywiście u nas na stronie znaleźć. Kosztuje chyba 77 zł. Jest naprawdę skuteczny. Przy czym nie jesteśmy w stanie Wam w odcinku pokazać, ale myślę, że każdy z Was może to w domu sprawdzić, jak ten płyn będzie wyglądał, jeżeli ten tłumnik poleży tam w nim. U mnie to leży w granicach od 1 do 2 dni, od 1 do 2 dób, o tak bym powiedział. Mniej więcej staram się to robić tak, że leży te pełne 48 godzin. Pokażę Wam to, żeby to ładnie wyglądało na potrzeby filmowe, więc wrzucacie tłumnik do takiego oto naczynia, może on sobie stać i zalewacie go tym oto płynem. Ale teraz ja wychodzę z założenia, że nieważne jak się robi, ale ważne jak się zrobi, więc ja to robię w czymś zupełnie innym. Więc to, no, to piękny dzbanek na kompot odstawimy na bok. Proste, najprostsze co może być. Obcięta butelka po wodzie mineralnej. Najważniejsze jest to, że w momencie kiedy włożycie tłumnik, akurat ten Hausken jest taki, no jeden z, może nie najkrótszy, nie najdłuższy, ale taki powiedzmy w wersji standard. Musi Wam to ładnie zakryć cały tłumnik. Tak jak tutaj widzicie, w tej butelce już nieraz tłumnik stał. Więc otwieracie sobie, ja go zaleję oczywiście, niech sobie stoi. Odkręcacie sobie cały płyn i powolutku zalewacie tłumnik. Ja to robię w ten sposób. Mi potrzeba do takiego jednego czyszczenia w granicach dwóch płynów. Zaraz sobie przyniesiemy jeszcze jeden i go zalejemy. 2 albo nawet 3. Im węższa ta butelka będzie tutaj, no to wiadomo, że już burzyny idą, że tego płynu Wam pójdzie mniej. Zaraz przyniesiemy jeszcze jeden, mam w domu. Zobaczcie co się dzieje. Już płyn zaczyna pracować. I zaraz podniesiemy do góry, ja Wam chcę coś pokazać. Już zaraz przyniesiemy resztę. Jeszcze zalejemy go raz. Lejemy jeszcze jeden i myślę, że jeszcze jeden trzeba będzie wlać. Na 100% nam braknie. Czyli tak naprawdę w takiej butelce potrzeba 2,5, że tak powiem. Cyk. Jest zalany całkowicie. O. I teraz płyn jest przezroczysty, tak jak woda. Zobaczcie, że już całkowicie na dole zaczyna się robić żółty. Czyli on już sobie spokojnie pracuje. I cały ten nagar, który jest w środku w tłumniku, przez ten płyn jest, tak powiem, nieładnie unicestwiony. Natomiast cała zawartość tego płynu w tej butelce obciętej, czy w pojemniku, który Wy będziecie używać, po 48 godzinach zrobi się praktycznie ciemnobrązowa albo czarna. Wszystko zależy, ile wystrzeliliście amunicji z niego. Oczywiście ten płyn można używać wielokrotnie. To nie jest tak, że nawet jak on się zrobi czarny, możecie drugi raz zalać. On swoje zrobi. Natomiast po 48 godzinach wyciągacie po prostu tłumnik z wody. O, teraz zobaczcie co się dzieje. Dosłownie po minucie, jak ja go podnoszę do góry, zobaczcie ile tutaj pływa.
takich niedopalonych, to jest niedopalony proch, nagar. Ten płyn sobie pracuje. Wiadomo, że żeby to spełniło swoje zadanie, to musi popracować dłużej. To nie będzie tak, że będzie pracowało przez 20 minut i będzie ok, tylko po 48 godzinach mówię, ta woda będzie autentycznie, w przypadku tego tłumnika to może nie, bo on nie był dużo strzelany, natomiast w przypadku 308, którą mam, no to wrzucę ją do oczyszczenia, myślę, że no, za kilka dni to woda będzie totalnie czarna. No i co dalej? W momencie, kiedy mija 48 godzin, wyciągacie ten tłumnik, ja sobie go wezmę z tego stołu, żeby tutaj nie narobić syfu. Woda już jest naprawdę żółta, dosłownie nie wiem ile on tu siedział, 2 minuty. Nie robicie żadnych, o, zobaczcie co się dzieje, to cały ten nagar wypływa i nie robicie nic innego, tylko bierzecie go do łazienki albo do ogrodu i przemywacie go bieżącą wodą. Cała filozofia. Odstawiacie go później na bok i on po prostu musi sam z siebie wyschnąć. Jeżeli idzie lato, więc to samo schnięcie tego tłumnika zajmuje dosłownie, no nie wiem, kilka godzin, wystawiony na parapet. Zakładacie i macie totalnie wyczyszczony tłumnik. Wszystko, co wypukacie pod bieżącą wodą, po prostu znika. Nie ma tego nagaru. No i tłumnik gotowy do użytku. Ja wiem, że pewnie pojawią się komentarze, że trzeba go było rozkręcić, zrobić tutaj, bo każdy tłumnik jest rozkręcalny, nie ma nierozkręcalnych i było trzeba go wyczyścić powiedzmy dokładniej. W moim odczuciu do wykorzystania myśliwskiego 100% wystarczy tego typu czyszczenie. Także, a płyn, który jest tutaj, możecie używać wielokrotnie, tak? Zobaczę, może jak będziemy mieli chwilę z Miśkiem, przedyskutuję, wrzucimy ten z 308, wrzucimy go w domu, zalejemy go całego płynem, postawimy GoPro, które będzie nagrywało ciągle i zobaczymy co nam nagra i takie zrobimy mega przyspieszenie, żebyście zobaczyli jak ta woda się robi czarna. To by było na tyle, ale to pewnie będzie w kolejnym odcinku. Także co, widzimy się w następnym, do zobaczenia i dashboard.